Cześć, witajcie. Z racji tego, że chwilę nas nie było, a zbliża się koniec roku, to postanowiliśmy jeszcze nagrać materiał, który pokaże Wam, jakie są nowości. Pokażę kilka takich tematów, którymi będziemy się zajmować jeszcze w tym i prawdopodobnie w przyszłym roku. I pierwszą taką nowością, którą chciałbym Wam pokazać, jest tłok Aliena do SHLM11. W momencie, w którym ja ten silnik projektowałem, nie śmiej się. No jak ja mam tu nagrywać? Ale no, nie śmiałem się, no dlatego... W zestawie klasyka, czyli tłok, stworzeń, zabezpieczenia i pierścienie. I to, co jest jego największą zaletą, to wysokość pierścienia właśnie. Alien zastosował tutaj pierścienie wysokości 2 mm. Z tego, co pamiętam ze strony na fejsie, zunifikował te pierścienie z pierścieniami od WSK 175, co biorąc pod uwagę naszą przeróbkę jest bardzo dobrym posunięciem. No i na pierwszy rzut oka szerokość tych piast jest taka, że łożysko tutaj nie wejdzie, oryginalne MZ-owskie łożysko, ale możemy się ratować, jeżeli nie chcemy tłoka przerabiać tym łożyskiem. To jest łożysko od m.in. KX 125. Ono tutaj będzie pasować elegancko. Przybory służące do montażu wkładamy i ono posiada tutaj luz na oko wystarczający, więc unikamy konieczności podkładania podkładek. Tak naprawdę wszystko tutaj w miarę fajnie pasuje. Szerzej nie będę tego tłoka omawiał, pokazuję tylko w ramach ciekawostki, gdyż poświęcimy mu jeden cały odcinek, gdzie sobie pomierzymy, jaką ten tłok ma geometrię, jaką ma promień denka. No i z racji tego, że jest to tłok pod każdym względem lepszy od Almota, postaram się zmodyfikować projekt głowicy, żeby, jeżeli jest tutaj różnica w promieniu, można było też pobrać sobie projekt przystosowany pod ten konkretny tłok. Jest też instrukcja obsługi, która zawiera kilka wskazówek od producenta, ale MZ-ciarze tutaj praktycznie nic nie interesuje. Luz montażowy 400 jak najbardziej. Do tego tłoka spokojnie można zastosować. Na Almocie mam 400 i to się nie zaciera. Także tyle, jeżeli chodzi o ten tłok. Przechodzimy do następnego tematu. Następnym problemem, który postaramy się rozwiązać, będzie napęd pierwotny motocykla MZ ETZ 150-125. Niemcy z jakichś powodów zastosowali tutaj bardzo nietypowy łańcuch, jeżeli chodzi o napęd pierwotny. Przez to nie ma na rynku łańcuchów dobrej jakości. Niestety jedyny łańcuch, który ma cechy łańcucha stosowanego w napędzie pierwotnym, jest łańcuch czeski. Chyba Favorit lub Favoritis w takim czerwonym pudełku. Według przekazów na niemieckich forach ta sama fabryka dostarczała te łańcuchy na pierwszy montaż, ale ja mam wrażenie, że oni te same maszyny ciągle używają i tak jak 40 czy 50 lat temu te łańcuchy były produkowane w odpowiedniej tolerancji, tak teraz to się wszystko rozjeżdża i ten łańcuch ma luzy na stworzeniach wyczuwalne w rękach już w stanie nowym. Przez to tak naprawdę jego luz, a w zasadzie zwis, już jest poza tolerancją, która fabryka uważała za łańcuch zużyty na nowych zębatkach. I nie jest to jeszcze tak dotkliwe dla silników, które nie są zmodyfikowane lub bardzo mocno obciążane. Natomiast u mnie w 175 łańcuch nie wytrzymał nawet 1000 km bez oznak uderzania o pokrywę. Ja mam w tej chwili z 1500 km. No i jazda dalsza tym motocyklem jest ryzykowna, ponieważ w każdej chwili może dojść do zerwania łańcucha. Kończy się to zniszczeniem pokrywy sprzęgła, która niestety do tanich już nie należy, tak jak wszystko do MZ-y. I koła, które są obecnie dostępne, najlepsze jakie są dostępne moim zdaniem, no to MZA. I ta zębatka jest wykonana ze stali utwardzonej, więc ona się praktycznie nie zużywa. Natomiast to jest odlew żeliwny, przynajmniej tak to wygląda, który niestety bardzo szybko odczuwa różnicę w podziałce deklarowanej w stosunku do podziałki rzeczywistej, którą ten łańcuch ma. I jak widać tutaj, te zęby już są stosunkowo mocno wycięte,
a przebieg tej zębatki jest praktycznie żaden. Więc jaki jest na to pomysł? Pomysł na to jest taki, żeby zastąpić obie te zębatki zębatkami hartowanymi ze stali i nawęglanymi ze stali 17 HNM i wykorzystanie łańcucha, który jest powszechnie stosowany jako napięt pierwotny, czyli łańcuch 0,6B2. I w tym celu będziemy sobie omawiać, jak się zębatki projektuje. Ja już sobie tutaj takie szkice zrobiłem. To jest zębatka mała, duża. Mówimy sobie tutaj średnice podziałowe. Tak w skrócie Wam powiem, jak temat będzie wyglądał, jak ja do tego podejdę, jeżeli chodzi o wyprodukowanie tych nowych kół. I celem naszego zabiegu będzie zastosowanie łańcucha dobrej jakości, który da się w tym wykonaniu B2 kupić. Można kupić albo Iwis, albo Renault. I my zastosujemy łańcuch Renault, taki jak widzicie tutaj. Także jedna z najwyższych półek, jeżeli chodzi o łańcuchy pierwotne. Praktycznie jest bezluzowy, jeżeli chodzi o stworzenie. Wyjdą mi 3 komplety z zamówionej stali. 2 potrzebuję, jeden jak sprzedam, to mam nadzieję, że zarobię tyle, że się zwróci za wszystko. Także tyle w tym temacie. Szczegółowo sobie to omówimy w filmach, które będą poświęcone dokładnie temu napędowi. I tyle. I myślę, że możemy przejść do następnego tematu. Następnym tematem, który na tym kanale na pewno się pojawi, jest próba nie tyle ożywienia, bo ta maszyna działa, tylko próba zaadaptowania tej maszyny do nowych standardów, bo tak naprawdę ja z motocyklami już nie mam do czynienia zawodowo, robię to tylko hobbystycznie, a obracam się głównie w maszynach przemysłowych, w ich naprawach i modernizacjach. I przez to, że ta maszyna trafiła się tak naprawdę w bardzo okazyjnej cenie, można powiedzieć, że cenie złomu, no to pomyślałem, że razem z młodym do tego siądziemy i zrobimy z tego coś, co będzie wyglądać, jakby dopiero wyjechało z fabryki. Do tej maszyny myślę, że nikt nie zaglądał od daty produkcji. Nawet nie wiem, czy olej został tu kiedykolwiek wymieniony. To jest 84 rok, a że młody ma zajawkę na automatykę, elektrotechnikę, no to pomyślałem, że wszystko stąd wywalimy i zaadoptujemy tutaj współczesne elementy. Tutaj jest proste sterowanie, ale więcej o tym, co my będziemy tutaj robić, zaraz nam młody opowie. Tak jak tutaj ojciec powiedział, jest bardzo proste sterowanie. Tutaj mamy dosyć biedę wersję, więc my sobie wszystko zrobimy na bogato. Tutaj będzie ładny czerwony grzybek, start, stop, pięknie zrobimy. Ta latarka już w ogóle chyba nie działa, więc zrobimy tak, żeby działała. No i tu jakieś zwiechy z podnoszeniem sobie to trzeba wymienić. A tutaj młody co robimy? Wszystko wymieniamy na współczesne elementy, zostawiamy tylko ten transformator. Tak jest. I ostatnia tegoroczna nowość, coś co zawsze chciałem kupić, jest to frezarka narzędziowa, która jest klonem amerykańskiej maszyny Bridgeport. Kilka słów o tej maszynie myślę, że będzie warto powiedzieć, poświęcić jej osobny odcinek. Tym bardziej, że ja tą maszynę sprowadziłem bezpośrednio z Tajwanu, co samo w sobie było ciekawym doświadczeniem. Szukanie producentów, rozmowa z nimi, jak to wyglądało, a mogę powiedzieć, że naprawdę temat jest ciekawy, szczególnie dla takich mniejszych warsztatów. Także jeden odcinek obrabiarce myślę, że poświęcimy, tym bardziej, że wydaje mi się, że klony Bridgeporta w Polsce nie są zbyt popularne. Dominują Avie, Dekle, Fusy, wszelkiego rodzaju maszyny, które są frezarkami bazującymi na niemieckim pomyśle na narzędziówkę, czyli na Deklu FP1 i 2 i tak dalej. Natomiast to, co tutaj widzicie, to jest amerykański pomysł na frezarkę narzędziową i moim zdaniem jest to zdecydowanie lepsza koncepcja, daje więcej opcji swobody ustawienia głowicy. Także na razie tyle, do usłyszenia.